Hej, cześć, siemano, witam was bardzo serdecznie, z tej strony oczywiście Krzyżowski i witam was w strefie Wandaliska, gdzie Krzyżowski Art Company poszerza swoje horyzonty na rynek lokalny. Przy współpracy z grupą Klech Guild Cześć, z tej strony Konrad Artopiórkowski. I Jurand Tomczyk. chcielibyśmy ogłosić ważny projekt, który myślę, że śnił się każdemu fanowi serii Gothic. Moi drodzy, mowa tu o dziele serii animacji Synowie Jarkendaru. Skąd się wziął pomysł na serial? Cóż, myślę, że w dobie seriali powstających na podstawie gier super by było zobaczyć serial w naszym ukochanym uniwersum i dlatego postanowiłem podjąć się tego wyzwania. W międzyczasie poznałem się z Jurandem i od tamtej pory pracujemy nad scenariuszem naszego wspólnego serialu pod tytułem Synowie Jarkendaru. Tak, nasza historia opowiada o czasach świetności Jarkendaru. Rozwijamy w niej bardzo wiele wątków, bardzo wiele historii, motywów, które zapoczątkowali twórcy w dodatku Nocy Kruka. I między innymi przedstawiamy w niej naszą wizję, w jaki sposób Kłachodron doszedł do władzy. Dlaczego akurat animacja? Animację 2D wybraliśmy tak naprawdę z dwóch powodów. Pierwszy jest prosty, taką produkcję łatwiej zrealizować, czy to w kwestii produkcyjnej, czy w kwestii finansowej. A druga kwestia jest taka, że uznaliśmy, że animacja narysowana w odpowiednim stylu, w odpowiedniej technice, w odpowiednim klimacie, znacznie bliżej może się upodobnić do tej, którą wszyscy znamy z gier, gdzie ten świat został przedstawiony w bardzo plastyczny, klimatyczny, mroczny sposób. Czym różni się świat przedstawiony w prequelu od tego znanego z gry? Na pewno nie będzie króla Robara II, nie będzie królestwa Mertany, za to będziemy mieli cywilizacje budowniczych, ich miasto, które tętni życiem, budynki stylizowane na te Azteków, Majów, z kulturą będzie tak samo. Pokażemy na pewno też kasty poszczególne, kasty wojowników, kasty uzdrowicieli, strażników umarłych, ich zwyczaje. Jednym słowem mamy nadzieję zaciekawić Was klimatem i oryginalnością produkcji. Jeśli chodzi o skład projektu, jest nas aktualnie dwóch. Jesteśmy osobami odpowiedzialnymi za scenariusz, jak już niejednokrotnie wspominaliśmy. Ponadto nawiązaliśmy współpracę z kompozytorem Adamem Dzierżykiem, którego serdecznie pozdrawiamy, oraz kilkoma aktorami głosowymi, z którymi miałem okazję współpracować przy okazji produkcji słuchowisk. Były to m.in. słuchowisko Audycja Widmo dla serwisu Audioteka, seria Gothic Legendy Uriziel, które jest dostępne na kanale YouTube Grupy Nieznane Historie. Ponadto aktualnie pracuję również przy produkcji modyfikacji do gry Gothic 2 Noc Kruka pod tytułem Historia Neka. Ja za to aktualnie działam jako reżyser w Teatrze Naprzeciwko, jednak pracę nad scenariuszem zacząłem już bardzo dawno temu. Zaczynałem w projekcie, który wielu z Was może kojarzyć pod nazwą Projekt Szczur. Lecz prócz także pisania samych scenariuszy, zajmuję się pisaniem swoich własnych autorskich opowiadań i jedno z nich, Ognisko w ciemnym lesie, udało mi się ostatnio wydać w formie książki, którą także osobiście zilustrowałem. Jak można wesprzeć projekt? Na moment obecny nie będziemy wspominali o kwestiach finansowych, ponieważ to, na czym na ten moment najbardziej nam zależy, to na rozgłosie wśród fanów, wśród Was, wśród ludzi, którzy najchętniej oglądaliby taki serial, ludzi, którzy najbardziej zrozumieją ten klimat, zrozumieją ten świat. No bo przede wszystkim ta historia powstaje dla Was, dla właśnie miłośników serii gry Gothic. I jeżeli będziemy mieli odpowiednio duży rozgłos, jeżeli będziemy mieć odpowiednio duże poparcie, jeżeli nasz pomysł będzie cieszył się zainteresowaniem, to być może uda nam się uzyskać prawa autorskie, dzięki którym będziemy mogli wprowadzić naszą historię w życie. Uważam, że razem z Jurandem mamy odpowiednie doświadczenie, konkretny pomysł. Będzie to historia, która, mam nadzieję, wyciśnie z Was łzy. Historia pełna akcji. Przedstawimy w niej szczątkowe informacje
na które można było natrafić w grach. Rozwiniemy je, rozwiniemy historię Kłachodrona, rozwiniemy historię jego rodziny, właśnie jak wspominaliśmy na początku, historię jego dojścia do władzy. Będzie również historia Uryziela, jego miecza. Postaramy właśnie wam przybliżyć jego pochodzenie. I oczywiście, co najważniejsze, staramy się, i uważam, że nam to wychodzi, zachować ducha pierwszych dwóch części z serii gier Gothic. Dziękujemy wam serdecznie za wysłuchanie nas. Mamy nadzieję, że nasz pomysł wam się spodobał oraz zapraszam was na nasz serwer Discord, do którego link znajdziecie w opisie pod filmem. Znajdziecie na nim znacznie więcej informacji dotyczących samego projektu czy historii. Będziemy także publikować na nim materiały rozszerzające świat, który tworzymy, ale przede wszystkim będziecie mogli z nami podyskutować, porozmawiać i dopytać się o wszystkie szczegóły, które będą was interesowały. A póki co, jeszcze raz bardzo dziękuję. Juran Tomczyk. Konrad Arto-Piórkowski. Do usłyszenia.